Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dzisiaj porozmawiamy o problemie dość skomplikowanym, którym jest łuszczyca. Ogólnie łuszczycę nie da się wyleczyć tylko tabletkami i maściami, ze względu na to, że to nie jest wyłącznie choroba skóry, chociaż oczywiście leczeniem zajmuje się lekarz dermatolog, ale jest to choroba ogólnoustrojowa o podłożu autoimmunologicznym. Ona tylko manifestuje się na skórze, chociaż nie tylko na skórze, ale na skórze się objawia, a cierpi cały organizm. Dlatego leczenie powinno być kompleksowe. Niestety bardzo wiele osób podchodzi do tego w ten sposób, że czekam na jakieś tabletki od lekarza lub od naturopaty, jakieś zioła i jeszcze jakąś maść do posmarowania i ma mi to pomóc. Ludzie nie zdają sobie czasami sprawy, że to właśnie styl życia powoduje, że rozwija się zaostrzenia tej dolegliwości, bo przyczyny mogą być różne. Czasami jest podłoże genetyczne, ale nawet jeżeli to jest w genach, to jeszcze niekoniecznie musi się objawić. Natomiast jeżeli w rodzinie ktoś cierpiał na łuszczycę, to na pewno trzeba zadbać o pewne szczegóły w swoim życiu. O odpowiednią dietę, o redukcję stresu i wiele innych czynników trzeba unikać, żeby ta choroba się nie rozwinęła. Jeżeli chodzi o łuszczycę, to ona może zaatakować praktycznie każdą część ciała. Może występować na łokciach, na kolanach, może być na skórze głowy, na szyi, na twarzy, może zaatakować paznokcie. Wtedy one wyglądają na takim początkowym stadium choroby. Paznokcie, na nich jeszcze mówią naparstkowe, takie wgłębienie, jak małe dziureczki na paznokciach się pojawiają. Natomiast jeżeli już jest choroba zaawansowana, to rzeczywiście paznokieć może być cały zniekształcony. Może też się rozwijać łuszczycowe zapalenie stawów, kiedy pojawia się bardzo mocny ból, stawy będą opuchnięte i tak dalej. Bardzo mocne zniszczenie niesie ta choroba w naszym organizmie i choruje aż ponad 2% populacji. To jest dość dużo, chociaż choroba ta nie jest absolutnie zakaźna, to i tak z roku na rok przybywa chorych na tą dolegliwość. I to ze względu na to, że czynnikami wywoławczymi między innymi jest stres, którego też z roku na rok mamy coraz więcej. Ale dodatkowo takim czynnikiem negatywnym będzie niewłaściwa dieta, różnego rodzaju nietolerancje i alergie pokarmowe. Mogą być nawet takimi czynnikami wywoławczymi jakieś choroby, takie jak bakteryjne zakażenia, wirusowe zakażenia albo jakieś urazy i traumy. Jak ta choroba w ogóle wygląda? Dlaczego ona się tak rozwija? Cały mechanizm polega na tym, że nasz układ immunologiczny zaczyna działać niewłaściwie, w odpowiedź właśnie na te szkodliwe czynniki. Rozwija się taki stan zapalny w organizmie, że powoduje on zbyt szybkie namnażanie się komórek skóry. Ogólnie wiadomo, że gdzieś tam średnio około 28 dni odnawia się nasza skóra. Namnażają się te komórki nasze, po 28 dniach obumierają i namnażają się kolejne. Natomiast przy łuszczycy ten proces trwa nie 28 dni, tylko 4-5. I dlatego tych komórek namnaża się bardzo dużo i te obumarłe komórki tworzą takie łuski na skórze i właśnie te stany zapalne, te zaczerwienienia, które mogą bardzo dokuczać, mogą bardzo mocno też swędzić. Zdiagnozować tą dolegliwość jest dość prosto. Nawet nie ma potrzeby robić jakichś specjalistycznych badań. Rzadko się zdarza, że lekarz ma wątpliwości. Najczęściej doświadczony dermatolog po prostu na oko jest w stanie określić, czy to jest łuszczyca, czy nie, no bo to jest dość takie łatwe w rozpoznaniu, dość specyficzne te zmiany na skórze. Natomiast lekarz i tak zaleca zwykle badania. Badania osobom, które mają jakieś dolegliwości na skórze, są potrzebne po to, żeby dobrać odpowiednie leczenie. Niestety leczenie przy łuszczycy jest bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o długi czas jego stosowania, bo te leki mają bardzo dużo skutków ubocznych, szczególnie źle wpływają na komórki wątroby i na komórki nerek. Dlatego lekarz zwykle dobierając jakieś leczenie, najpierw musi sprawdzić, w jakim stanie przede wszystkim te dwa
organy, żeby jeszcze bardziej je nie uszkodzić. Ale my dzisiaj z Wami porozmawiamy, co zrobić, jak pomóc organizmowi właśnie w sposób naturalny, żeby nie trzeba było sięgać po leki farmakologiczne albo po maści hormonalne. Oczywiście są wyjątki i czasami są takie sytuacje, kiedy takie leczenie jest konieczne. Ale to są wyjątki. Niestety mało ludzi wie, co powinien człowiek tak naprawdę zrobić, jeżeli takie dolegliwości występują. I dlatego właśnie chcę się dzisiaj skupić na tym kompleksowym podejściu, bo same tabletki nawet i maści nie zadziałają. Mogą nawet tej remisji nie wywołać, a nawet jeżeli na jakąś chwilę pomogą, to i tak za chwilę choroba wróci, jeżeli my przyczyny nie wyeliminujemy. Dlatego na pierwszym miejscu w kompleksowym podejściu to jest świadomość osoby, która ma chorobę skóry, która ma łuszczycę. Świadomość, skąd to się bierze i jakie czynniki powodują, że choroba się rozwija. Na przykład alkohol. To trzeba będzie to absolutnie wykluczyć. Jeżeli chodzi o dietę, trzeba na nią koniecznie zwrócić uwagę, ja Wam dzisiaj o tym powiem. Jeżeli są problemy z wątrobą, z nerkami, z jelitami, z hormonami, to też mogą być te czynniki wywoławcze i trzeba koniecznie zadbać o zdrowie narządów wewnętrznych, żeby zregenerować problemy skóry, bo od tego wszystko się zaczyna. Natomiast jeżeli chodzi o dietę, jeżeli to jest bardzo zaawansowana i rozległa już choroba, no to wtedy czasami trzeba zastosować taką dietę dość drastyczną. To jest tak zwany protokół autoimmunologiczny, który wyklucza dość dużo produktów, szczególnie te, które mają ogólnie miano takich alergizujących i obciążający układ immunologiczny. Natomiast ogólnie nawet po prostu usunięcie ze swojej diety tych produktów, które znane są jako szkodliwe, już przyniesie ogromną ulgę. Jakie to są produkty szkodliwe? Przede wszystkim produkty przetworzone. Różnego rodzaju słone przekąski, paluszki, chipsy, ale też produkty, które zawierają fosforany, takie jak kiełbasy, szynki, żółty ser. O tym, w jakich produktach fosforany są zawarte, Wy możecie zobaczyć w nagraniu, które się nazywa Trucizna na Twoim talerzu. Obejrzyjcie, jeżeli nie widzieliście. Będziecie wiedzieć, jak te produkty obciążają nasz organizm i będziecie wiedzieć, co po prostu trzeba wykluczyć. Oczywiście też warto wykluczyć mleko i absolutnie wykluczamy cukier. Ostatnio w nagraniu o układzie sercowo-naczyniowym mówiliśmy, że cukier uszkadza wewnętrzną ściankę naczyń krwionośnych, ale on też zaburza nam florę bakteryjną. A jeżeli w jelitach rozwija się chorobotwórcza flora, pojawia się grzybica pokarmowa, no to nie ma takiej możliwości, żeby na skórze te objawy się nie pojawiły, bo wszystkie zmiany, czy to łuszczyca, czy to egzema, czy atopowe zapalenie, czy jakieś reakcje alergiczne właśnie pokarmowe, one się pojawiają ze względu na to, że jest zaburzona flora bakteryjna. I tu trzeba zadbać o tą florę. Także trzeba będzie stosować probiotyki, ale to za chwilę Wam powiem. Jeżeli chodzi o dietę, co teraz trzeba wprowadzić do diety? Co musi być obowiązkowo? Jak najwięcej zielonych, liściastych warzyw i owoców. Jeżeli chodzi o liściaste warzywa zielone, one zawierają bardzo dużo chlorofilu, a chlorofil to jest wspaniały detoks, bardzo dobrze oczyszcza krew, ale oczyszcza też jelita i dotlenia organizm. Bardzo pozytywnie chlorofil wpływa na skórę. Natomiast bardzo dobrze, jeżeli będziemy dostarczać witaminę C w sposób naturalny, też poprzez stosowanie warzyw, owoców i jagód. Beta-karoten jest nam potrzebny, dlatego marchew, słodkie ziemniaki i ogólnie wszystkie jagody, warzywa, owoce, które mają żółty i pomarańczowy kolor. Ale też witamina D. W okresie zimowym, no to witaminę D warto suplementować. Warto też zrobić badania, żeby sprawdzić, jaki ten poziom witaminy D w naszym organizmie jest i odpowiednio do naszych badań dobrać sobie odpowiednią dawkę suplementacji. Jak dobierać suplementację witaminy D? Też już rozmawialiśmy na kanale. Sięgnijcie, jeżeli nie widzieliście to nagrania i jeżeli będziecie potrzebowali, bo rzeczywiście wyjdzie Wam, że jest niedobór tej witaminy, a prawdopodobnie tak może być u osób, które mają łuszczycę, no to wtedy trzeba to uzupełnić. Można spożywać mięso, tylko nie w postaci smażonej, bo to będzie obciążać wątrobę, a w postaci duszonej lub gotowanej. Jak najbardziej ryby, szczególnie te morskie, które będą zawierały
3. Jeżeli ktoś nie jada ryb, to pamiętajmy, że omega-3 niwelują skutki tego nadmiernego stanu zapalnego w organizmie, bardzo dobrze wspomagają regenerację skóry. W takim razie, jeżeli ktoś nie spożywa, nie dostarcza w diecie, no to powinien suplementować. Bardzo dobrze też zwrócić uwagę na zdrowe oleje. Taki olej, na przykład jak olej z czarnuszki, szczególnie się sprawdza przy łuszczycy. Ja o oleju z czarnuszki osobno mówiłam, można go tłoczyć w domu, ale można kupić też gotowy i on się nadaje jak do picia przy łuszczycy, jak i do smarowania. Wszystkie zmienione miejsca można smarować, łącznie ze skórą głowy. Smarujemy, zostawiamy na pół godziny i później zmywamy co najmniej co drugi dzień, to trzeba robić, jeżeli łuszczyca skóry głowy się pojawiła. I jeżeli mówimy o suplementach, które mogą też wspomóc dodatkowo regenerację organizmu, to na pewno kwercetyna. Kwercetyna to jest flawonoid, który naturalnie występuje w roślinach i jest znany ze swojego działania antyoksydacyjnego i przeciwłuszczycowego. Ogólnie pozytywnie wpływa na nasz organizm, bo pomaga zwalczyć różnego rodzaju stany zapalne, ale przy egzemach i łuszczycach kwercetynę warto suplementować dodatkowo. I jeszcze teraz o probiotykach. Jeżeli chodzi o florę bakteryjną, to o niej mam bardzo dużo już wideo na kanale, ze względu na to, że coraz bardziej przychodzą różne badania naukowe i jest udowodnione, że wiele naszych dolegliwości wynika z tego, że mamy zaburzoną florę, że źle funkcjonują nasze jelita. I były badane osoby zdrowe i osoby chore na łuszczycę. I się okazało, że mają zupełnie inną florę bakteryjną i u osób z łuszczycą brakuje bardzo ważnych bakterii. Tu wypisuję Państwu nazwy tych bakterii z grupy Lactobacillusów i Bifidobacterium, bo warto zwrócić uwagę na konkretne szczepy. Gdyby ktoś chciał suplementować sobie dodatkowo probiotyki, to bardzo ważne zrozumieć, że nie każdy probiotyk działa tak samo. I wybierając probiotyki, patrzymy, w jaki sposób ten konkretny szczep będzie działał na nasz organizm. I tu podaję nazwy tych dwóch szczepów specjalnie dlatego, że to na nich były robione badania, że to one właśnie wspomagają regenerację skóry. I to u ludzi z łuszczycą najczęściej tych dwóch szczepów brakuje, w odróżnieniu od ludzi zdrowych. Dlatego uzupełnić te szczepy, żeby organizm łatwiej sobie z chorobą mógł poradzić. No i oczywiście na łuszczycę bardzo pomocne będą zioła. Jednym z nich jest hortenzja. Hortenzja ogólnie jest znana jako roślina wspomagająca organizm przy chorobach autoimmunologicznych. I o chorobach autoimmunologicznych ja już mówiłam i o hortenzji konkretnie, także sięgnijcie po to wideo, żeby zobaczyć, w jaki sposób można ją zaparzać i jak ją stosować. Kolejne zioło, o którym też już była mowa i też Was odsyłam do tego wideo, to jest uczep trójlistkowy. W wideo zobaczycie, jak zaparzać, jak robić maści, jak robić kąpiele. Natomiast tu chcę tylko podkreślić, że jeżeli problem z łuszczycą występuje u małych dzieci, to wykorzystujemy uczep w postaci maści albo maceratu do smarowania lub w postaci kąpieli. Dla dzieci nie dajemy go do wewnątrz, tak samo jak hortenzje. To są zbyt mocne zioła, to są tylko dla dorosłych. Natomiast do kąpieli zarówno hortenzja, jak i uczep małym dzieciom mogą być stosowane. A to, co możemy stosować do wewnątrz, zarówno dorosłym, jak i dzieciom, to jest rumianek, bo on ma ogólnie przeciwzapalne działanie i bardzo pozytywnie wpływa na wątrobę. Na wątrobę też można stosować ostropest, bo od tego, jak będzie funkcjonować wątroba, w dużej mierze zależy, jak szybko będzie się regenerował organizm. Warto też pamiętać, że łuszczyca jest mocno uzależniona od stanu naszej psychiki, od tego, jak człowiek się denerwuje, jak on reaguje ogólnie na stres. Nawet jest takie pojęcie jak nerwica łuszczycowa, bo stres wywołuje łuszczycę. A kiedy jest łuszczyca, to swędzi, to dokucza, to brzydko wygląda, człowiek jeszcze bardziej się stresuje i to takie samo napędzające się koło, dlatego trzeba sobie pomóc. Trzeba stosować wyciszające zioła, mogą być to adaptogeny, mogą być to olejki CBD. I jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, to warto też udać się do psychologa, żeby porozmawiać, żeby pomóc sobie
opanować ten nadmierny stres, który takie poważne dolegliwości wywołuje. I oczywiście są też środki do stosowania zewnętrznego, różnego rodzaju maści. O kilku Wam dzisiaj już powiedziałam, tak jak na przykład maść z uczepu lub na przykład olejek z czarnuszki. Można smarować. Natomiast więcej informacji o zewnętrznych środkach ja Wam przekażę w kolejnym nagraniu, bo najważniejsze jednak to są te zabiegi, które spowodują wyciszenie, regenerację, odbudowę organizmu od środka. Wszystko, co stosujemy zewnętrznie, to jest uzupełnienie. Mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Was użyteczne. Jeżeli zostały jakieś pytania, piszcie w komentarzach i subskrybujcie kanał. Czekajcie na kolejne nagrania, które dla Was przygotuję. A dzisiaj życzę Państwu dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych wideo. Z Wami była Natalia Samarec.